Cześć, tu Wiktoria Dudek i witam Was na Kawie z Kulturą. Dzisiaj moim gościem jest Monika Kowalczyk, czyli piosenkarka, wokalistka, artystka i chyba czasem też aktorka, o czym za chwilę porozmawiamy. Cześć Monika. Cześć Wiktoria. Bardzo mi jest miło, że mogłyśmy się spotkać na kawce. Też bardzo się cieszę. Okej. Powiedz mi tak naprawdę, od jak wielu lat siedzisz w muzie? Od 23? Nie od momentu moich narodzin, bo mam trochę więcej lat. Tak. Od najmłodszych lat dziecinnych, mogę tak dziecięcych po prostu powiedzieć. No wtedy już zaczęłam śpiewać różne piosenki na przeglądach. Zawsze jakoś kochałam muzykę, kochałam się wygłupiać, udawać piosenkarki. Znaczy myślę, że wiele dzieci tak ma, ale u mnie to zostało do dzisiaj. Nie musisz udawać. Tak, mam nadzieję, że tak. A jeśli chodzi o swoją autorską muzykę, już bardziej może takie świadome tworzenie, no to będzie gdzieś już może około 6 lat, 5-6. A miałaś kiedyś taki pomysł, żeby sobie znaleźć jakąś alternatywę i iść w innym kierunku? Tak, miałam wiele takich pomysłów. One się u mnie po prostu pojawiały się i był taki wielki czas, gdzie byłam tego pewna i nagle to znikało. Na przykład, kiedy szłam na studia, no to poszłam na studia polonistyczne, ogólnie rzecz ujmując, i wtedy już myślałam, dobra, teraz się zajmuję naukową działalnością, filologia polska i chcę w to iść, ale po roku studiów po prostu zaczęło mi tak brakować artystycznych działań, że już o 180 stopni zmieniłam moje priorytety. No nie byłam zbyt przykładną studentką, ale przeszłam przez studia. Nie, ale bardzo miło wspominam ten czas. Ale myślałam też, aby być, nie wiem, fotografką, bo miałam też taki czas zachwycenia w ogóle procesem robienia zdjęć i brałam udział w jakichś konkursach fotograficznych, ale to trwało, no nie wiem, kilka miesięcy. Teraz nadal w ogóle lubię robić zdjęcia i też chcę się rozwijać w tym kierunku tak obok. Jasne. Ale nie jest to jakby taką główną linią mojego działania. No, więc byłam w liceum, poszłam do klasy matematycznej, więc tutaj jakieś tam bardziej ścisłe przedmioty wtedy rozwijałam. Jak byłam mała, to też pisałam, że chciałabym zostać projektantką mody, ale to byłam taka malutka. Nadal interesuję się modą, ale jakby ta gałąź działalności, no właśnie, jest takim moją, nie wiem, może zajawką, mówiąc młodzieżowo, ale jednak muzyka i teatr to są takie, aktorstwo ogólnie ujmując, to są takie dwie gałęzie, które po prostu są... Ciągną. Tak, i właśnie to chyba świadczy o tym, co jest takim, nie wiem, misją, może nie misją, drogą, czyjąś drogą w życiu. Że jeśli coś się pojawia, ale potem znika, jakby, no to może to nie jest to. A jeśli coś na przykład się pojawia i jest nieodłączne od ciebie i nawet jeśli na jakiś czas odejdziesz od tego, ale potem wracasz do tego ze zdwojoną siłą, to prawdopodobnie jest to twoja droga. I tak usłyszałam kiedyś takie słowa i w sumie podpisuję się pod tym, bo ja miałam w sumie tak też z muzyką, z teatrem, że właśnie miałam takie czasy, kiedy myślałam, że dobra, zostawię to, ale to do mnie potem wracało jeszcze z większą jakby energią. I myślę, że no bez tego moje życie nie wiem, jakie by było i mam nadzieję, że nigdy się nie dowiem. W ogóle jak mówisz o fotografii, jak mówisz o modzie, to w zasadzie jak oglądam Twoje teledyski, słucham Twojej muzyki, to przepięknie jest patrzeć na to, że to są bardzo dopracowane kawałki również pod kątem wizualnym, że pięknie wyglądasz i tak dalej, więc jakby wydaje mi się, że to się bardzo łączy i gdzieś ten wizerunek jest świetny. Bardzo Ci dziękuję, ale myślę, że właśnie, że ogólnie w działalności muzycznej, artystycznej to taka wszechstronność. Może właśnie posiadanie takiej wizji, mniej więcej, co nam się podoba, co nie, w jaką stronę chcemy iść, jest bardzo ważne.
właśnie w kreowaniu swojego wizerunku w muzyce. Oczywiście zaczyna się od stylu muzycznego, od samej muzyki, tak? Ale cała ta otoczka ogólnie też w ostatnim czasie jest coraz ważniejsza też. I nie da się obok niej przejść obojętnie, obok tego, aby na przykład mieć dobry teledysk, mieć jakiś tam wizerunek, żeby ludzie poznawali, żeby działać się w internecie, mieć kontakt z ludźmi. Więc to jest wszystko całością i myślę, że jak to jest spójne, to wtedy ludzie to po prostu biorą, znaczy uważają, że to jest autentyczne i bardzo chętnie tego słuchają, oglądają i się trochę tak przywiązują, jakaś więź jest z odbiorcami. Jasne. I bardzo też tego doświadczam, nie? Ale też te wszystkie aspekty też zawdzięczam je innym osobom, z którymi współpracuję, bo samemu no, nie da się wszystkiego zrobić i też nie można, bo to jest super, kiedy perspektywy różnych ludzi mogą się spotkać i wtedy na zasadzie czasami kompromisu, czasami jakiejś walki, burzy mózgów, powstanie coś, z czego wszyscy są zadowoleni. Więc czy muzycy, czy filmowcy, czy makijażystki, też dziewczyny, które szyją ubrania, wszyscy ci, którzy mi pomogli, którzy pomagają wciąż w tworzeniu, no, w działaniu muzycznym, no to są osoby, no to są współprace na wagę złota i wspaniałe, że można robić coś razem z innymi, jakieś dzieła tworzyć. Super też, że znalazłaś takich ludzi, z którymi rzeczywiście chcesz pracować i ta współpraca wychodzi. A wspomniałaś o mediach społecznościowych i o kreowaniu swojego wizerunku i tak dalej. Myślę, że to jest dosyć ważne w ostatnim czasie, o wystawianiu też siebie na widok publiczny i przede wszystkim na ocenę, która jest w stanie bardzo mocno wpłynąć na nasze samopoczucie. Dlatego też przez to, że śledzę Cię w social mediach, chciałam się Ciebie zapytać o to, jak Ty to znosisz. Jak znosisz to, że gdzieś poniekąd stałaś się osobą publiczną, przynajmniej Twój wizerunek w internecie. Czy jesteś rozpoznawalna? Czy ludzie Cię poznają na ulicy? Czy się stresujesz przed tym, jak wstawiasz na przykład zdjęcie na Instagrama? Jest różnie, ale myślę, że na pewno na przestrzeni lat zmieniło się to u mnie diametralnie, bo pamiętam na początku, no jeszcze te kilka lat temu, kiedy nie dodawałam moich piosenek do internetu, to ja się bałam dodać po prostu jakiekolwiek zdjęcie mojej osoby. To też się łączy jakby z tym, co wtedy o sobie myślałam, a co myślę teraz. Ale ogólnie w ogóle nie uzewnętrzniałam się w internecie i dla mnie to było bardzo obce. A teraz i właśnie przez działalność muzyczną na przestrzeni miesięcy i lat, poniekąd zmuszona przez to, że musiałam coś stawiać, że musiałam coś udostępniać, żeby być w tym internecie, bo no, jednak chyba w tym czasie nie da się nie być w internecie, chcąc czy nie chcąc. Więc to, że musiałam się trochę zmuszać, to sprawiło, że zaczęłam się w to wdrażać, zaczęło mi się nawet czasami to podobać i też to jest też jakby warunkuje kontakt z wieloma ludźmi, z którymi na co dzień bym się nie widziała, a tak mogę z nimi rozmawiać, bo są nawet gdzieś za granicą, są gdzieś daleko w Polsce, ale jest ten kontakt z nimi i to też jest właśnie takie medium służące do kontaktu z ludźmi. I jakoś może nie stresuję się bardzo przed dodawaniem jakichś postów, czy ogólnie, znaczy nie, w sumie przed premierami, no to jest wiadomo taki dreszczyk emocji. I ostatnio, jakiś czas temu dodawałam posta z jakimiś takimi moimi większymi przemyśleniami. I trochę tutaj zastanawiałam się, czy powinnam, czy w ogóle to ma sens. Ale myślałam, że się z tym podzielę, żeby też stwarzać taką przestrzeń otwartości w internecie, żeby nie udawać kogoś, tylko żeby może spotkać po drugiej stronie osobę, która myśli podobnie i może ją do czegoś zainspirować, albo może właśnie ona potrzebuje tego słowa, bo ja też czasami trafiam na jakieś słowa, których potrzebuję ja. Że mimo tego, że to jest internet, to jednak to jesteśmy żywymi ludźmi, nie? I to jest tylko taki kanał, dzięki któremu możemy rozmawiać ze sobą. Więc tak, na przestrzeni lat u mnie się to bardzo zmieniło. Teraz w internecie poruszam się, myślę, że w miarę swobodnie, lubię żartować i wygłupiać się w internecie. Krytykę wciąż jednak trochę słabo przechodzę, a przez to, że ja bardzo wszystko biorę do siebie osobiście i bardzo przeżywam to, co inni o mnie myślą i mogą mówić, ale chcę uczyć się tego, aby nie porównywać się do innych, a to jest jeszcze u mnie bardzo duża droga.
ale też, aby tak też nie przejmować się tym, co mówią, myślą inni, jeśli to nie jest konstruktywna jakaś taka krytyka, bo i tak ludzie zawsze będą myśleć, zawsze będą mówić i ja się nie spotkałam w sumie z jakimś hejtem takim bardzo bezpośrednim nigdy, ale wiem też, że pewnie niektórzy w cichości gdzieś tam coś o mnie myślą, ale no cóż, jesteśmy ludźmi i nie wszystkim się wszystko musi podobać. Ja się staram, żeby to, co dodaję, przede wszystkim było zgodne jakby z tym, co mi się podoba, żebym chciała się tym podzielić po prostu z innymi i tak. Pewnie. Z moich obserwacji wynika, mi się wydaje, że jakby też Twoje grono odbiorców, z którymi ja się sama spotykam, czy na Twoich kontach społecznościowych, jest bardzo autentyczne. Bardzo miło się czyta komentarze, bardzo miło się tam wchodzi po prostu. Więc myślę, że w jakimś stopniu to jest osiągnięte na maksa. Jest super. To jest piękne bardzo, kiedy widzę właśnie, że mam takie wsparcie od tych wszystkich ludzi, że się lubimy i że to są naprawdę wartościowi ludzie, którzy niejednokrotnie też sami robią coś muzycznego, ale to jest piękne właśnie, że jest że bez zawiści, że to jest taka serdeczność, że wsparcie, kibicowanie sobie nawzajem. No to są super młodzi ludzie, młodzi duchem ludzie. I właśnie to, co mówisz, myślę, że zgadzam się w 100% i to jest też super, bo ja może też jakoś nie zabiegałam, w sensie ja nie umiem jakichś takich promocji wielkich robić, ale często spotykałam ludzi na różnych festiwalach i potem w internecie się łapaliśmy, albo ktoś na przykład komuś wysłał moją piosenkę i ktoś mnie dzięki temu poznał, więc to jest też niesamowita ta sieć powiązań, że ona się rozszerza i nagle okazuje się, że mamy samych wspólnych znajomych i że się widzimy w internecie. A czasami może też na żywo. Więc to jest fajne mieć, to jest też takie wsparcie od ludzi, które motywuje. Szczególnie jeśli ktoś na przykład napisze coś bezpośrednio, na przykład, że najnowszy utwór wzbudził w nim jakieś emocje, że bardzo mu się podoba, że kibicuje. To bardzo motywuje do dalszego działania i wtedy się wie, jak jest taki odzew, że jest po co, że jest dla kogo, bo też ja tak uważam, że bez widowni, może to jest kontrowersyjne, że bez odbiorców nie ma twórców. Mogłabym sobie coś sama robić, ale po co, jeśli nikt tego nie usłyszy? Okej, a miałaś takie momenty w trakcie swojej działalności, swojej kariery, że myślałaś o rezygnacji? Tak, kilkukrotnie i myślę, że na pewno przede mną jest jeszcze wiele takich momentów i jak rozmawiam z różnymi muzykami i z większym stażem muzycznym i dopiero zaczynających, czy takich gdzieś tam tak jak ja, to każdy ma takie myśli średnio raz na rok, nie wiem, bo myślę, że my artyści też mamy takie, bardzo oczywiście mamy wrażliwe dusze i mamy takie dołki, górki humoru i kiedy na przykład wszystko jest przeciwko nam, znaczy jakieś niesprzyjające warunki, coś nam się nie składa, nie widzimy w tym sensu, jest to zbyt trudne, monotonne i nie wiemy, co dalej robić, no to wtedy po prostu chce się to rzucić i trudno. No, jest miłość do tej muzyki, ale czasami po prostu chce się zrezygnować. Ja miałam kilka takich momentów, ale zawsze potem jednak wracałam, znaczy to do mnie wracało, myślę, że muzyka do mnie wracała sama, też poprzez innych ludzi, przez jakieś propozycje projektów. Często bywało tak, że jak naprawdę już byłam taka zrezygnowana, to nagle ktoś do mnie dzwonił, proponował koncert albo coś mówił mi, żebym się nie poddawała, nawet nie wiedząc, że jestem w trudnej sytuacji. Ktoś mi nagle powiedział, hej, naprawdę rób to. I wtedy uznałam, okej, to jest znak. Znak, ale na przykład miałam bardzo poważny taki dołek, kiedy nie dostałam się do szkoły artystycznej, bo ja się kilkukrotnie chciałam dostać do szkoły aktorskiej, również na musical do Akademii w Łodzi i tam przeszłam wszystkie egzaminy, ale byłam jakby pod kreską, kilka miejsc pod kreską i wtedy, kiedy się nie dostałam, bardzo to dotkliwie poczułam i uważałam, że jeśli się nie dostałam do tej szkoły, to znaczy, że jednak się nie nadaje i może to nie jest moja droga i może to już trzeba rzucić. Ale teraz to nie jest wyznacznik. Ale teraz po latach widzę, po różnych rozmowach z ludźmi, że to najwyraźniej nie była moja droga i że szkoły artystyczne, to też mówię ogólnie do wielu młodych
osób, dziewczyn, chłopaków, którzy chcą się dostać do szkoły aktorskiej, na Akademię Muzyczną, bo wierzą, że to będzie ich droga muzyczna. Jeśli się nie uda, to nie jest żaden wyznacznik, bo ja na przykład myślę, że to mi właśnie dobrze zrobiło, bo wtedy mogłam się bardziej zająć moją muzyką i teraz wiem, że to jest moja droga. I myślę, że każdy ma swoją drogę i niedostanie się do szkoły aktorskiej albo muzycznej może to być, znaczy jest to na pewno dotkliwym czasami rozczarowaniem, ale może się okazać, że to jest właśnie jednak szansa od życia. Więc na co dzień nie jestem optymistką, tylko jestem raczej taką realistką marudą. Ale akurat tutaj widzę po latach, że ten bilans to na plus wyszedł, więc to jest słowo ode mnie. A mówiłaś chwilę temu o tym, że to, co postujesz, to, co wrzucasz do sieci, ma być zgodne z Tobą, więc chcę pociągnąć temat. Czy są jakieś piosenki, które nagrałaś dużo wcześniej i na przykład teraz już ich nie grasz na koncertach, dlatego że zmieniło się Twoje postrzeganie świata i tak dalej i one już nie są tym, co byś chciała przekazać widzom? Jest kilka piosenek, których nie gram, ale to raczej nie jest nie z powodu, nie głównie z powodu tego, że moje podejście do życia się zmieniło, bo myślę, że w dużej mierze to od momentu, kiedy zaczęłam pisać piosenki, moje podejście do życia tak jakby w takich najważniejszych punktach się zgodziło. Inne rzeczy się może przeobraziły, ale takie jakieś priorytety życiowe i jakieś takie myślenie o życiu, o świecie, o ludziach się nie zmieniło. Ale nie gram ich bardziej z takiego powodu, że no, pierwsze prace to są takie trochę już może trącą myszką, trochę są może zbyt patetyczne, coś bym już nazwała inaczej, więc rozumiem to, jak ja wtedy to pisałam, ale też myślę, że nie do końca się już jakby tak w warstwie językowej jakby to kupuję, w sensie, że jest trochę takie nieautentyczne językowo bardziej dla mnie. Coraz bardziej jakoś teksty moje staram się pisać wprost, nie tak bardziej wzniośle, jak kiedyś się starałam. No ale staram się grać piosenki, te piosenki gram, z którymi których się nie wstydzę, w sensie mogę się podpisać i jest okej. A te starsze po prostu są jako takie elementy ważne, które były drogą do dzisiaj, ale nie gram ich. Jednak nie jest z powodu tego chyba, że coś tam mi się bardzo zmieniło w myśleniu. Tak sobie jakoś myślę teraz. A rozmawiałyśmy wcześniej o aktorstwie i sama też o tym wspomniałaś przed chwilą. No to pogadajmy. Bo z tego co wiem, będziesz brała udział w projekcie Teatru Klepisko w najbliższym czasie. Spektaklu Zamek. Tak. Który będzie wystawiany na Bierydarzu w Centrum Kultury w Lublinie, pierwszy weekend września. Będę członkinią chóru, który będzie takim, no nie wiem, elementem tego spektaklu i bardzo, bardzo się cieszę, że jestem częścią tego, bo powiem szczerze, że brakowało mi właśnie takich też aktorskich, teatralnych doznań, bo ostatnio no, muzyka wypełnia życie moje, ale ten teatr, aktorstwo jednak od dziecka również jest we mnie, bo grałam w Teatrze Puk Puk w Świdniku przez kilkanaście lat. Też od czasu do czasu gram w bajkach dla dzieci, bo jestem w takiej Fundacji Architekci Kultury, też czasami w Świdniku, w moim rodzinnym mieście, czasami są jakieś projekty aktorskie. Natomiast ten projekt Zamek jest takim no, już pełnoprawnym spektaklem, poważnym projektem i super, że mogę też w tej dziedzinie teraz troszeczkę sobie zadziałać, bo szczerze ostatnio myślałam, że chyba już w aktorstwie nic mnie nie czeka, ja już jestem za stara, już nigdzie tam nie mogę dalej jakby, żeby zaczynać, bo myślę, że wciąż jeszcze jakoś jestem bardziej na początku. A tutaj taka niespodzianka, więc bardzo jestem wdzięczna za tę możliwość i już się nie mogę doczekać. Super, czyli jak coś, to jesteś otwarta na projekty teatralne. Zdecydowanie. Bardzo, bardzo jestem otwarta na projekty teatralne no więc czekam na propozycję. Też myślę, bo jak rozumiem, ten element w spektaklu Teatru Klepisko jest też muzyczny.
Tak? Więc jakby mamy połączenie. Śpiewamy razem, bo Wiktoria również śpiewa tam. Tak, i to jest też świetne, że możemy stworzyć poniekąd też muzyczną warstwę tego spektaklu. Tak. I jesteśmy takim muzycznym elementem, ale też aktorskim Tak. również, więc to jest też w ogóle połączenie muzyka z teatrem, też połączenie, które uwielbiam. Zdecydowanie. A myślisz, że te kilkanaście lat, które spędziłaś chociażby w Puk-Puku, w jakiś sposób pomogło Ci w kształtowaniu prezencji na scenie chociażby? Ogromnie. Ogólnie teatr nauczył mnie i różne festiwale, na które jeździliśmy, nauczył mnie ogólnie o bycia, nie wiem, z kulturą, bycia wśród ludzi w ogóle, bo naprawdę otworzył mnie też na innych ludzi, nauczył kreatywności, radzenia sobie ze stresem, chociaż i tak nie radzę sobie jakoś fantastycznie, ale też jakby wprowadził mnie w to, że no stres jest elementem, który trzeba jakoś oswoić na tyle, na ile się da, bo on jest nieodłączny od tego zawodu, od tego działania i tak, i oczywiście ośmielił mnie do wystąpień publicznych, do wyrażania swojego zdania, do improwizacji też, do myślenia chwilą, jeśli coś na przykład się wali w spektaklu, trzeba to jakoś ratować, Tak. czyli tutaj trzeba to jakoś radzić sobie w takich bardzo stresujących sytuacjach. No, pozwolił mi poznać bardzo wielu ludzi, umieć też może jakoś opowiadać o sztuce, opowiadać o spektaklach, więc bardzo, bardzo wielu rzeczy nauczył mnie teatr i myślę, że jeszcze mnie nauczy. No też po prostu bycia na scenie, bycia w roli, nie bycia sobą jakoś tam prywatnie, tylko że scena to jest jakiś tam świat. Więc na pewno też używania słowa, myślę, że szacunku do słowa, do dykcji, do wypowiadania. Kiedyś w ogóle kilka lat temu jak taki chłopak, znaczy to już był absolwent szkoły aktorskiej, posłuchał mojej piosenki przy mnie i powiedział, pierwsze co mi powiedział, to nie było, że fajna piosenka, fajny tekst, fajna melodia, tylko powiedział, masz świetną dykcję. I to był bardzo komplement duży, No bo jasne. też w sumie w dzisiejszej muzyce, kiedy nie śpiewa się po angielsku, tylko śpiewa się po polsku, to jednak z tą dykcją w takiej rozrywkowej muzyce popowej jest bardzo różnie, a ja staram się jednak wszystkie końcówki dopowiadać i jakoś tam jednak z tym słowem, żeby to wszystko przekazać, tekst, to co chcę przekazać, nie? Więc tak, i tak sobie myślałam, że ogólnie w życiu moim to teatr, myślę, że więcej takich miękkich umiejętności, że takich społecznych bardziej, nauczył mnie o wiele więcej teatr niż szkoła. Taka, wiesz, zwykła szkoła, do której każdy z nas chodzi. Wiele razy się zwalniałam ze szkoły, bo miałam tych nieobecności przez spektakle, przez występy, a nauczyciele to już jakby rozumieli, że to tak wygląda u mnie i naprawdę to nie był zmarnowany czas, to był naprawdę bardzo owocny czas, który mnie zbudował też taką, jaka jestem dziś, myślę. Okej. A powiedz mi, bo mówiłaś o tym, że wiesz o tym, że scena to jest trochę inny świat, że może się rządzi trochę innymi prawami. Czy ty odróżniasz w jakimś sensie Monikę Kowalczyk prywatną od Moniki Kowalczyk tej scenicznej? Czy masz jakieś założenia na przykład, które cię prowadzą? Ja staram się to odróżniać, chociaż to też jest inaczej, jak na przykład gram, no to już nie jestem sobą, w sensie gram w teatrze czy coś. tak. Natomiast na koncertach jest to trochę inaczej, bo troszeczkę jestem tam Moniką, nie? Bo staram się być jednak prawdziwa, między piosenkami gadam jakieś głupoty i takie tam różne więc jestem sobą, ale troszeczkę może taką bardziej energetyczną wersją mnie. Bo myślę, że taka twarz Moniki, taka totalnie nie dla świateł scenicznych, to jest. Jest i myślę, że nieliczni ludzie jej doświadczyli. Że tak jakby to jestem ciągle ja, tylko po prostu no, trochę... Tak. Okej, a pogadajmy o marzeniach. Na przykład, gdzie byś chciała zagrać? Na jakimś festiwalu, w jakimś miejscu?
Jakie masz takie marzenie z tym związane? Od dawna moim marzeniem jest zagranie na openerze. Kiedyś może to się ziści. No na różnych tych właśnie festiwalach takich letnich. Orange Warsaw Festival, czy tam Off Festival. No Open Air to wiadomo jest takim chyba największym, zawsze tak mówi się Open Air, wow. No Poland Rock Festival również. Więc takie festiwale to są takie moje marzenia, ale myślę, że granie koncertów, też supportów przed jakimiś artystami, których bardzo szanuję i doceniam, byłoby też wielkim wyróżnieniem. I będziesz miała okazję, prawda? Grać support niedługo. Proszę. 11 września w Ogrodzie Saskim, w Muszli Ogrodu Saskiego. Będę grała z wspaniałym zespołem. Support przed Jankiem Traczykiem, czyli aktorem Teatru Roma, który również wydał niedawno swoją autorską płytę. To jest w ramach festiwalu Lublin Youth Festival, bo Lublin został stolicą, młodzieżową stolicą kultury. Więc to jest taki festiwal kilkudniowy i tak, wtedy zagramy ten support przed Jankiem. Ja miałam w ogóle też przyjemność śpiewać gościnnie u Janka, kiedy jeszcze przed pandemią grał koncert w Lublinie, więc kojarzymy się, więc tym bardziej to też jest, myślę, że będzie przyjemniej też przez ten fakt, że się jakoś tam znamy, że on mnie kojarzy już, jakoś tam mam nadzieję, że mnie pamięta, więc będzie to może troszeczkę już sympatyczniej niż jakbyśmy się totalnie nie znali. Więc jest to też duże wyróżnienie i bardzo się z tego cieszę. Też w ostatni weekend sierpnia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli nie będzie obostrzeń zmienionych, to w niedzielę zagramy na Hona Bibe Festiwal nad Zalewem Zemborzyckim. I to jest też festiwal, na którym będzie plejada gwiazd. Tak. Oprócz mnie. Będą takie duże gwiazdy, bardziej z takiego może soulowo-hip-hopowego towarzystwa, bo będzie Problem, będzie Sokół, będzie Rosalie, ale na mniejszej scenie będą lokalni artyści, w tym ja, i to będzie 29 sierpnia i to jest w ogóle festiwal, na którym też chciałam wystąpić zawsze, znaczy od kiedy wiem, że istnieje. Tak. I kiedyś tam napisałam maila i tak dalej, tak jak się wysyła różne oferty i jakby nic z tego nie wyszło, w sensie nie udało się, a w tym roku się to ziszcza i to też jakby uczy mnie, że naprawdę wszystko w swoim czasie i że na przykład rok temu o wielu rzeczach, że się wydarzą, w życiu bym nie pomyślała, więc zobaczymy. Za rok spotkamy się i opowiemy, co w tym czasie się wydarzyło, co nas zaskoczyło. Właśnie chciałam do tego nawiązać i zapytać się Ciebie, czy gdy zaczynałaś, gdy marzyłaś, to czy spodziewałaś się, że to zabrnie tak daleko i będziesz siedziała i rozmawiała o tym, ile to masz koncertów w najbliższym miesiącu? No, myślę, że na pewno nie. Myślę, że wiadomo, marzenia były, ale wydawało mi się po prostu taką mgiełką, którą tylko ja będę miała w swojej głowie i po prostu sobie będzie w tej głowie już zawsze. I teraz nagle widzę, że wiele punktów w ogóle z tej mojej takiej listy marzeń, mgiełki naprawdę się ziściło. I to jest, to jest piękne. I tak sobie myślę, że uważaj o czym marzysz, bo się spełni. I też widzę nawet po sobie, że to mnie bardzo ogólnie rozwinęło jako osobę, że muzyka i moja droga muzyczna zmieniła mnie też jako człowieka, jako kobietę i to jest niesamowite. Ale na przykład dawno temu, znaczy kiedy dodawałam moją piosenkę na własność w ogóle z wersji jakiegoś konkursu, nie sądziłam, że na przykład taka lawina dobrych komentarzy i udostępnień się posypie. I to mnie jakby tak zmotywowało, żeby pójść dalej. I zawsze to właśnie ludzie mnie motywowali do tego, abym dalej szła. I potem to jakoś się też zaczęłam ja coś inicjować i to się tak potoczyło. Ale na przykład, chociażby ostatni koncert z chłopcami Kontrabasia, z zespołem Chłopcy Kontrabasia. Ja kilka lat temu byłam na ich koncercie w Wirydarzu w Centrum Kultury na festiwalu Dźwięki Słów, który był też jakby niedawno.
I to był chyba 2016 rok. I ja wtedy wyszłam z tego koncertu jakby fanką ich i podziwiałam i w ogóle patrzyłam na nich na scenie. A teraz na początku lipca ja stanęłam z nimi na scenie i śpiewałam z nimi w koncercie Bojarczuk Wesele. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to kilka razy zagrać, bo to jest świetny projekt. Czy na przykład jeśli chodzi o Wishlejka, czyli o Kamila Zawiślaka, też kilka dobrych lat temu, kiedy no właśnie ja sobie tylko marzyłam o tym, co mogę robić, co mogłabym zrobić, to widziałam, że Wishlake już tam na openerach grał i tak dalej, i tak dalej. I potem siedziałam jakoś tak troszeczkę. A teraz niedawno wydaliśmy jakby mój utwór we wspólnej wersji i mamy kontakt. I to jest też niesamowite. Okej, to jak będę miała jakieś marzenie, uderzę do Ciebie, poproszę Ciebie, żebyś Ty o tym pomarzyła i wtedy się spełni. Wydaje mi się, Umawiamy że masz się, jakąś tak. moc sprawczą. Ja myślę, że takie małe cuda, małe, duże cuda i wciąż czasami nie dowierzam w to, co się dzieje. Ale niech się dzieje, niech się dzieje, bo ja myślę, że to też dary losu, dary nieba i że też to, co ma być, to przyjdzie. W odpowiednim czasie, tak jak też wcześniej wspomniałaś. A czy czujesz czasem, że mogłabyś stąd wyjechać na przykład? Że mogłabyś gdzieś indziej działać? Czy dla Ciebie Świdnik i Lublin i tutaj okolice są jakby Twoim miejscem? Myślę, że te okolice na pewno są moim miejscem, ale czuję też, że ogólnie moim miejscem jest wszędzie. Bardzo lubię jeździć, bardzo lubię podróżować. Wszędzie mi się dobrze śpi, wszędzie mi się dobrze mieszka, nawet, więc nie mam chyba w ogóle miasta, którego nie lubię, którego bym nie lubiła i myślę co jakiś czas, co by było gdyby, może się przenieść, może gdzieś tam spróbować swoich sił. Z drugiej strony są też rzeczy, które mnie tutaj jakoś może nie wiążą, tylko po prostu są ważne i ciężko mi to opuścić. Więc to jest takie cały czas myślenie, ale ja tak troszkę, może, ale się jednak trochę boję. I też Lublin bardzo dużo mi daje wciąż. Moje miasto rodzinne również mi wiele ogromnie dało, tam się zaczęło wszystko tak naprawdę i zawsze to będą ważne miejsca. Ale myślę, że gdziekolwiek mnie życie potoczy, bo właśnie może mnie zaskoczy i gdzieś tam wyjadę, to nie będzie tak, że to będzie po prostu odcięcie się od tego, skąd wyrosłam, że to zawsze po prostu będzie tak wszędzie, tak jakby, nie? Że nie przywiążę się nigdy do jakiegoś miejsca, że już koniec, to co było, to było, nie? Tylko to wszędzie. Okej, czyli tak, w najbliższym czasie możemy Cię zobaczyć na Lublin Youth Festival jako support przed Jankiem Traczykiem oraz na Honabibe. W sierpniu, to jest niedziela, ostatnia niedziela sierpnia. Ale też zapraszam na przykład do Świnoujścia. To jest bardzo niedaleko, nad morzem, przy zachodniej granicy. Na festiwal Fama. Też do Olkusza, czyli to jest okolice Krakowa, 21 sierpnia, też ostatni dzień sierpnia w Krakowie będę prawdopodobnie grać, jeśli wszystko będzie dobrze. Wszystkie te ogłoszenia koncertowe są w internecie i można tam je sprawdzić, żeby się nie pomylić, żeby sobie wiedzieć, dokąd jechać i kiedy i gdzie. Też prawdopodobnie w jakimś najbliższym czasie, chociaż to jest w sferze omawiania, w Bełżycach u Dariusza Figury będziemy grać z Łukaszem Mimą jakiś koncercik, więc zobaczymy. No i oczywiście spektakl Zamek. Tak, 3-4 września. tak jest. Super. Razem z Wiktorią Dudek. Tak. Dobra, Monika, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że siadłaś ze mną na kawie z kulturą. Bardzo dziękuję za I zaproszenie. zapraszamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę. Zapraszamy wszystkich widzów na media społecznościowe Moniki, na koncerty i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.